Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Siemano gracze Rise of Kingdoms, z tej strony Optimus i dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat na tapecie, ponieważ poruszymy sobie temat aktualizacji, którą mieliśmy już okazję, jakby tak powiedzieć, w grze zobaczyć. Jest to oczywiście aktualizacja 1.099, jak dobrze pamiętam, tak, 1.090, elezjejskie uczta. Zanim do niej przejdziemy i potem sobie też odpowiemy na pytania na Zenit, też sobie podsumujemy temat związany o dowódcy, ponieważ no, biegła nas informacja o tym, że będziemy mieli polskiego dowódcę, lecz tak się spodziewałem, nie będzie to, jakby tak powiedzieć, dowódca, którego przypuszczam będziemy jakoś bardzo wykorzystywać niestety, ale do tego wrócimy, bo jest jeszcze są jeszcze dwa tematy. W sumie dzisiaj było naprawdę dużo informacji. Jeden temat, który już od jakiegoś czasu możecie sobie śledzić bezpośrednio, zaraz wam pokażę, tylko przerzucę tutaj wam stronkę, czekajcie, zobaczę tylko, czy mam wszystko. Okej, tutaj. Gdzie możecie sobie sprawdzać bezpośrednio, jakby tak powiedzieć, na stronie Rocka informacje o królestwie. Możemy przejrzeć sobie o każdym tam królestwie, co się dowiedzieć a propos, jak to oni tam stoją, wiadomo, z siłą, z technologią, z KVK. No tak jak widzicie, akurat tu jesteśmy w B 2965, nie 253, 2953 sobie można sprawdzić, oni też tutaj są inaczej rozbici. Możemy sobie, nie wiem, popatrzeć sobie na królestwa 1093. Jest to od jakiegoś czasu wprowadzone, ja się o tym niedawno dowiedziałem, nie miałem w ogóle nawet takiego czasu, tylko widziałem jakieś tam screeny, które u Ihary się pojawiły, my to już mamy wdrążone jakieś parę dni temu. Ogólnie o statystykach też możemy sobie tutaj poczytać danego królestwa. Też gdzie nam wyświetla członków, jak tam z siłą, jak zbierają surowce. No ogólnie taki, to co gdzieś tam możemy dostać na Rockstatsie, prawda? No i oczywiście tu harmonogram uruchomienia serwera, szkolenia jednostek, symulator konfiguracji. To będzie wszystko już tutaj aktualizowane. Ale to jest jedna z takich mniejszych, że tak powiem wam informacji, które tutaj sobie możecie przejrzeć jako gracze. Bo nie każdy gracz miał taką, wiem, że możliwość, prawda? Jedno z takich, zanim przejdziemy do aktualizacji, też bardzo ciekawą informacją jest związane z tym, że Lilith otwiera rynek sprzedaży kont. I tu macie już przygotowaną stronkę WoW Trade. To jest brandowane przez Lilith, normalnie przez ich Discord. Na tą chwilę to jest dostępne tylko w USA. Tu mniej więcej macie pokazane, jak wygląda takie tradowanie, jak to pokazali tam akurat na TKC nam. No wiadomo, logujemy się, tu wpisujemy tam datę naszą, pokazujemy jaki dowódców, oczywiście to wszystko rozpisujemy, SVIP-y, jaką cenę i tak dalej wystawiamy. Ktoś to może na przykład kupić potem, to jest oczywiście weryfikacja kodu, żeby to wszystko przekazać, że to zostało jakby tak na danego gracza, tu można wszystko pozmieniać. Wiecie, jakby totalnie jakby ominięcie Google'a, nie? To akurat macie na US wszystko oznaczone, jak to wygląda, jak przepisać na kogoś nawet konto. Weryfikacja też twarzy jest, no... Wszystko tutaj jest elegancko rozpisane, co, gdzie, jak. Naprawdę, jak to widziałem pierwszy raz, to ja byłem w szoku, nie? Że to wszystko tutaj, też ustawienia, oczywiście tu widzimy już jakie kwoty mniej więcej tam padają. Oczywiście tu też to całe informacyjnie, jak to mniej więcej też wygląda przy tym WoW trade'zie. Win trade'zie, o może tak, win trade'zie, bo to jest źle mowa. Ale no to akurat są screeny już tego, co widzieliście wcześniej. No ale to jest masakra, nie? Że Lili do tego jednak przedąża. No, ciekawe jak na rynek na to zareaguje. Bo może być tak zareagują na rynek bardzo ostro i na przykład oni tutaj będą jakoś zawyżać te ceny. Kurde, nie wiem, naprawdę. Na razie to wprowadzili, tak widzicie, bezpośrednio w USA. W Polsce i w Europie to na tą chwilę nie jest ten, bo jak dajemy sprzedaj, to mamy, że oczywiście to jest tylko na region USA dostępne.
ale będzie można sprzedawać łatwiej konta. Pytanie, jak to się odbije na sprzedaży tych kont i wartości, no i w ogóle i czym to się będzie jadło, nie? To jest, dla mnie to jest masakra, nie? Jak ja to zobaczyłem, nie? Naprawdę. I to też automatycznie bierze i jakby tak powiedzieć tym Discordom, gdzie sprzedają te konta królestwa, zaczynają jakby tak powiedzieć robić podgórkę, no ale no oni chyba coraz bardziej widzieli, że sprzedaż kont jest coraz większa i dlatego już przestali tak jakby tak powiedzieć ingerować w to. Kiedyś ingerowali, teraz już nie. Jeszcze w sprzedaży królestwa słyszałem, że dalej jeszcze ingerują coś, ale jeżeli chodzi o konta, no już najwidoczniej tak nie będzie. Więc może to jest też jakiś tam sposób na to, żeby walczyć z pilotami. Może tam przy tym systemie sprzedaży będą chcieli jakoś tam blokować, jakąś ilość godzin, ktoś, kto będzie mógł się zalogować z innego IP, nie wiem, z jakiegoś innego hasła, nie wiem, jak oni to wymyślą. Ale też dostaliśmy taką informację i tutaj, żeby niektóre minionki z pewnego czatu się nie upierały, jest to potwierdzone przez content kreatorów i przez WhatsApp Support, który lubią się podpierać oczywiście Mertelem. Tak, niestety coś planują pilotom nie zrobić. Jaka to będzie opcja? Nie wiem, może się dowiemy w Amsterdamie. W sumie kiedy wy to będziecie oglądać, to w tym momencie albo będę w Amsterdamie, albo będę w drodze w Amsterdamie. No, w zależności kiedy będziecie filmik odpalać. Więc no jest... Coś się w roku dzieje znowu. Mamy kolejny rok, gdzie jesteśmy bliżej rocznicy i już coś się zaczyna dziać. Tak? Takiego dość poważniejszego w Rise of Kingdoms. No i co? Przechodzimy do tematu kolejnego. Przechodzimy do tematu w sumie aktualizacji. Ogólnie to jest aktualizacja, która nas sprowadza do całej rocznicy 7 lat Rise of Kingdoms. Oczywiście serwery 9 września będą wyłączone na 3 godziny. Dobrze, bo to jest dzień przed moimi walkami na Z5. Jakby wyłączyli na Z5, jak tam chyba jedną aktualizację temu, to jak ludziom na pasie wyłączyli, to jest w ogóle masakra. Chyba to było, oni chyba wchodzili do Kingslandu albo Pass 7 mieli, już nie pamiętam, ale wiem, że parę królestw miało taką aktualizację wrzuconą 3-godzinną, nie? No ale ogólnie, no, Elizejska Uczta nazywa się to aktualizacja. No i tak widzicie, rozpoczynamy rocznicę, jakby tak powiedzieć, tą ucztową. Przez 7 dni będziemy się logować i zdobyć legendarnego dowódcę i inne wspaniałe nagrody. Do tego zaraz wrócimy, bo to jest chyba najważniejsza taka informacja. Księga pamiątkowa rok przyjrzy najważniejsze momenty lat 2004-2005. Cieszymy się, że jesteś z nami. Czy będziemy mogli sobie przeżyć cały nasz rok. Ponownie zjednoczenie sprawdzi starych znajomych i ponownie ruszaj razem do boju. Czy znowu będziemy mogli wysłać sobie kody, żeby zdobywać rubiny. To, co było w ostatnich tam 2-3 razach. Oczywiście skarby Elysium, czy otwierać skrzynkę zdobywaj bogactwo Elysium, czy będzie to jakiś evencik oczywiście na pakieciki. Fortuna rybaka wyciągnie skrzynkę z sprzętami, wyłów z wody, fantastyczne nagrody. Wiecie, o co chodzi, temat nie jest już nam obcy. Będziemy łowić rybki. Targ melonowy wraca, więc przygotujcie farmy, przygotujcie się, żeby logować, żeby poprzesyłać albo po prostu zbierać sobie jak tego najwięcej. Będziecie rabować z melonów inne konta. No, ja uważam, że targ melonowy jest fajny. No, ogólnie wypada w takim czasie, że ciekawi mnie, kiedy oni to wprowadzą, no bo jeżeli to 9 będzie gdzieś tam ten, to pewnie gdzieś 1,5 tygodnia minie i oni to wrzucą nam na serwery. Tak mi się zdaje, że tam gdzieś koło 20, którego będziemy mieli tą aktualizację na serwery. Ślady na pustyni, wschodu i karawan przynoszą rzadkie skarby w drodze na festiwal. Skojarzycie, jak było rok temu, czyli mamy tutaj wielbłąda, którego bardzo czekam. Oczywiście cyrk, gdzie możemy tam zdobyć, tutaj czy do papuszki, które będą nam tam trochę niby pomagać, doradzać. Quiz sojuszowy, czyli to, co w sumie można powiedzieć, że jest fajne, bo możemy tam się wymienić informacjami a propos wiedzy z Rise of Kingdoms i zdobywać jak najlepsze nagrody dla sojuszu. Wyścig z czasem, kto najszybciej zlikwiduje najwięcej barbarzyńców na KVK, zarąbista sprawa. Czy będę to puszczał? Zobaczę, ostatnio na KVK zrobiliśmy, tam udało się chyba tam drugie albo trzecie miejsce zrobić. Poszliśmy dość szybko, więc mam nadzieję, że tutaj też się uda tam 1-2 próby zrobić, pójść mocno. Szczyt potęgi, zdobądź siłę i odbierz zupełnie nowy motyw miasta. Nowa zawartość szczytu potęgi, odznaki szczytu i sklep szczytu.
Zwiększ swoją siłę podczas wydarzenia, aby zdobyć oznaki szczytu, które można wymienić w sklepie szczytu na aktualny motyw miasta, efekt motywu i inne nagrody. Ogólnie tu jest wiele informacji dotyczących tego, że 60 milionów wystarczy na to, żeby sobie móc za tą walutę kupić ten motyw legendarny. Nie wiem, ogólnie mi się zdaje, że no, WhatsApp Support niepotrzebnie niektóre rzeczy podaje, zanim w ogóle wychodzi aktualizacja, niepotrzebnie dają. To tak samo jak potrafią ściągać z jednego community bany, muty na drugim. No tam jedno community daje, jakby tak powiedzieć, tam jedna jakby deweloperka, administracja daje tam powiedzmy jakieś te bany, a druga je ściąga. To jest w ogóle, no WhatsApp niestety tak dziwnie współpracuje moim zdaniem. Ogólnie z całymi deweloperami Lilith. I to jest już taki temat, który tam gdzieś tam już miałem, wiecie, informacje od niektórych CC, że jednak niestety tak jest i muszą jakoś sobie z tym radzić. I mamy informację, która, już wam mówiłem poprzednio na feedbacka, która nie jest moim zdaniem ok, no ale uwaga, 10 najlepszych zarządców otrzyma aktualny motyw miasta, ale 3 najlepszych nie zdobędzie już aktualnego efektu motywu. Dla mnie to jest, nie wiem, no beznadzieja, nie? Nie będę się tutaj wypowiadał jakoś bardzo mocno, ale no, za coś uhonorowali tych 3 najlepszych, tak? Jeżeli piechota i łuki miały te motywy w pierwszych 3 jako pierwsza trójka, to dlaczego teraz jest kolejny, mamy leadership, nagle oni mają, no to co, dwa razy było fajnie, a 3 raz już robimy inaczej? Bez sensu, nie? W ogóle to nie powinno tak wyglądać, że ludzie, oczywiście będziemy mogli, jeżeli ktoś tam będzie w top 3, będzie mógł te odznaki szczytu wziąć i je odzyskać, ale pamiętajcie, że te niewykorzystane odznaki szczytu będą wam przepadną po prostu, że tu macie to zaznaczone. Szczegóły znajdziemy oczywiście w kalendarzu wydarzeń, niektóre wydarzenia będą dostępne tylko w regionach, które wszystkie królestwa mają co najmniej 20 dni. Nagrody za wydarzenia mogą być różne w zależności od sezonu, w którym znajduje się państwo, czyli królestwo. Ogólnie do tematu Zenitu wrócimy sobie, bo jest jeszcze oddzielna taka informacja a propos pytań do Zenitu, które tam dostawała platforma. W sumie była ankieta, jak dobrze pamiętam, ją wypełniałem i jak ją wypełniałem, no to przypuszczam, że to jest jeden z tych takich pytań, które tam wypełnialiśmy. A propos tego Zenitu. Dla mnie jest to dziwne wszystko, co oni tutaj tworzą. Ale do tego sobie wrócimy, przejdźmy dalej. Nowa mechanika walki i optymalizacji. Nowa wersja komendy marszu do ataku wkrótce zostanie przedstawiona przez pionierów. No, czy będziemy mogli tam gdzieś na kawałkach przetestować? Pewnie głównie to chodzi, żeby lepiej zoptymalizować grę na telefonie. Nowa formacja podwójnej linii, jeśli oddział użytkowania maszeruje na barbarze, zyskuje 10% szybkości marszu. To jest temat, który wypłynął 1,5 tygodnia temu gdzieś. Jakoś tak, 1,5 tygodnia, początkiem to ja wam robiłem mini shorta, bo nie wiedziałem, czy to jest fake, czy nie. Tym bardziej Lilith, content kreatorzy tak nie do końca tam też wiedzieli. Niektórzy tam próbowali niby to zbyć, że to nie jest przecież co ty myślisz, tak nie będzie, no bo w ogóle, i to jest kolejna najciekawsza zabawa, że pewni content kreatorzy, czy też content supporterzy napisali, że to może być fake, że to nie do końca prawda, a informacja o tym, że to będzie formacja pod barbarzyńców, dostaliśmy też WhatsApp supportu. Więc w tym momencie jest tak, że nieraz informacje, które dostajemy od CC są prawdziwe i WhatsApp się myli, a nieraz jest tak w drugą stronę. I to jest właśnie to, o czym mówiłem już kiedyś, że niestety między jedną a drugą stroną jest jakiś tam malutki problem, jeżeli chodzi o komunikację. O, eskortowana mi tutaj dotarła do celu, to zaraz wrócimy. Że jest jakiś tam problem dotyczący tego i po prostu nie do końca chyba tam jakoś to im się zgrywa. Więc no, czasem informacje dostajemy takie, a potem wychodzą inne, no niestety. Tak to wygląda w Lidl, nie pierwszy raz, nie ostatni. No, nowe uzbrojenie, formacje podwójnej linii można je zdobywać w trakcie podróży, odparasz w skrzynkach z wyborem formacji w skrzynkach z losowych uzbrojeń oraz wydarzeniach. 10% szybkości marszu do barbarzyńców, no nie wiem, no zbieracie sobie tylko po to, żeby, nie wiem, na pre-KVK, żeby cisnąć, albo podczas Zenitu, czy podczas KVK, gdzie chainujemy barby, żeby szybciej nam biegali. No,
wiadomo, to jest tylko do tego potrzebne. Inskrypcje specjalne uzbrojenia formacji podwójnej linii. Do sklepu z uzbrojeniem dodaliśmy z inskrypcji specjalne flagi formacji podwójnej linii. Duma Sokoła. W sklepach z inskrypcjami w sezonie podbojów. Zobaczymy, jak to wyjdzie, co tam jest. Zaginionego Królestwa otwartym po aktualizacji znajdzie się również inskrypcja specjalna z woju informacji w podwójnej linii mądrości Sokoła. Aha, czyli po aktualizacji, gdzie my jesteśmy na KVK, dostaniemy taką możliwość zdobycia to jeżeli ktoś by chciał taką informację, że korzystać sobie, nie? Legendarnym na to. No i tutaj, co jest największą bombą dla nas Polaków, nowi dowódcy Kazimierz III i Pepin III będą wkrótce dostępni, może zwerbować te postaci w nadchodzących wydarzeniach. No i powiem wam tak, na początku jak na content kreatorach bazu mi napisał, że to, co rozmawialiśmy jakiś czas temu a propos polskich dowódców, w końcu się spełnia. 5 minut wcześniej dostałem informację tam od jednego z innych zagranicznych youtuberów: patrz, to chyba polski dowódca będzie u ciebie. Ja mówię, jak u ciebie, jak u nas, nie? A on mówi, nie, no to okej, ale no macie polskiego dowódcę, nie? Ja mówię, no spoko, no Kazimierz III Wielki, fajnie, nie? I powiem wam, że przez cały dzień tak się zastanawiałem, czy to będzie SOK dowódca, czy to będzie jednak dowódca KVK-1, KVK-2. Pepin III to jest chyba Frank, jak dobrze wiem, więc też się jakoś nie nastawiałem do tego jakoś bardzo. No i mówię, okej, no dobra, wypuszczają dowódców, ale czy to będą jacyś, wiecie, dowódcy, którzy nagle wlecą w ten temat i nam tutaj coś pozmieniają w mecie, w ogóle, że nagle coś Lid wypuszcza. No wiecie, my mieliśmy raz rocznicę, gdzie wypuścili Liu, potem wyszła Gorgo. No była takie, tylko że jakoś rocznica chyba wtedy wychodziła w tym terminie, gdzie miała właśnie wychodzić nowa piechota. Jakoś to się chyba tak zazębiało wtedy. A w tym momencie, no, czekamy na nową kawalerię, prawda, która powinna się w grudzień, listopad pojawić. No i mam dla was złe wieści i to jest też potwierdzone z WhatsApp Supportu, ale wiem, że WhatsApp Support sobie lubi robić jaja z niektórych graczy, bo to jest z pisów, które dostali niektórzy gracze, że Kazimierz III i Pepin III to będą dowódcy do zbierania, czyli do zbierania, no niestety, surowców. Jak niektórzy się śmiali, już na ziomkach pisali, że Kazimierz III Wielki został Polskę drewnianą, zostawił murowaną, czy do drewna i do kamienia będzie się przy zbieraniu nadawał, więc no trochę, że tak powiem, ekscytacja polskim dowództwem ze mnie zeszła, nie? Bo jeżeli, no tak będzie, przypuszczam, że w sobotę będę miał to potwierdzone, bo zobaczę go, wątpię, żeby nam nie pokazali dużo informacji w Amsterdamie, między innymi właśnie a propos tego dowódcy. Ale że będzie i to będą zbieracze, to nie wiem. No nie wiem. No jedynie co może mi osłodzić to, że posadzili Kazimierza III Wielkiego, no ważnego króla w dziejach Polski, na zbieracza. No to jedynie mimo, że to osłodzić, jak nie wiem, wrzucą kawalerię polską końcem roku, ale no nie wiem, no dla mnie to jest, kurczę, takie średniawka, naprawdę. Ja nie uważam, że tak to powinno wyglądać, no ale ponoć to jest na 90% pewna informacja, że to będą zbieracze. No, zobaczymy w sobotę. Czwarte ulepszenie, efekt wizualny aktywności umiejętności Minamoto i KOKO, czy pewnie ich umiejętności te pierwsze będą no, lepiej wyglądać. Zmodyfikowano Zaginione Królestwo i Sezonem Podbojów po przeprowadzić pionierskie testy nowej funkcji punktów zasług w wybranych Zaginionych Królestwach. Przeprowadzimy także pionierskie testy zmian technologii kryształowych w hymnie bohaterów, niezłomnych wojownikach, ogniu wojny i królu całej Brytanii. Zmniejszono liczbę kryształów wymaganych do ulepszenia Centrum Badań nad Kryształami. No fajnie, tutaj troszeczkę za dużo czasem to kosztowało. Zastąpiono grubą skórę, pluteję, mur, spiki i niezniszczalność technologii ekspert piechoty, ekspert kawalerii, ekspert łuczników i ekspert obleżniczy. W porównaniu do starych technologii nowe mają dodatkową premię zwiększającą zadane obrażenia, więc odpowiadający im typów jednostek, czyli jakby zamienili na obrażenia większe, a tam chyba było jakaś obrona, jak dobrze pamiętam. Tak mi się zdaje, że to była obronę na obrażenia zamienili. Dostawany kolejność niektórych technologii, więcej szczegółów znajdziesz w grze. Dodano tryb automatyczny technologii szybki odwrót.
Jeśli jest on włączony, twoje pokonane oddziały to znaczy wrócą do twojego miasta. Koszt takiego powrotu oddziału został zmniejszony z 200 gemów do 80. No to była tragedia. 200 gemów za to, że wrócił nam instant oddział, no to było dużo, nie? Historia jak ze zmienioną technologią kryształu, pierwsze wzmocnienie dawnej chwały, zwiększa również obrażenia zadawane zmobilizowanej armią garnizonu. Te zmiany zostaną przestosowane przez pionierów w Zaginionym Królestwie, które rozpoczną rejestrację po aktualizacji. Zaginione Królestwo, które są już aktywne lub są otwarte na rejestrację w momencie aktualizacji, nie ulegną zmianie. No, czyli tak jakby. W przypadku królestw w sezonie podłogów władcy mogą teraz wybierać, kto w państwie może przeglądać informacje o rejestracji opowieści królestwa. Okej, fajna opcja. Czwarte, inne optymalizacje i nowa zawartość. Nowa funkcja czatu głosowego, możesz teraz rozpocząć czat głosowy na niestartowych czat grupowych oraz kanałach rozmów z sojuszu koalicji. Okej, fajnie, bo to już gadałem, że kiedyś właśnie ten czat taki, co nie chcą wrzucić, jest moim zdaniem bardzo fajny. Drugi, zoptymalizowane uprawnienia administratorów sojuszu możliwość edycji profilu sojuszu, została podniesiona z kategorii zarządzania informacji do kategorii zarządzania administracyjne. Trzecie, optymalizacja animacji podglądu, umiejętności animacji podglądu. Umiejętności niezwerbowanych dowódców będą teraz pokazywały wartości obrażeń. Optymalizacja strategii dowódców. Będą one teraz pokazywać, ile punktów talentu jest wymagane w przypadku danej strategii. No i spoko. Fajnie, że wprowadzają coś nowego. A, tu jeszcze mamy ankietę do wypełnienia, ale to sobie potem wypełnimy. Nie wiadomo, żeby ten filmik wam trwał. Przechodzimy sobie ogólnie do ostatniej części, czyli o pytania o Zenit, bo powiem wam, że no to jest temat, który tutaj najbardziej, poza ostatnim czasie kwestią pilotów, sprzedaży kont, królestw i teraz tego Zenitu, co zmienili, to chyba nie było gorętszych tematów ogólnie z tego, co widzę w community Rise of Kingdoms, więc no jest tego trochę. Lecimy. Pytanie pierwsze, czy jest sklep szczytu? Czym jest sklep szczytu? Czy to co nie mam bladego pojęcia, bo wprowadzają to. Sklep szczytu to nowy sklep z wydarzeniem szczytu potęgi. Będzie on widoczny od rozpoczęcia wydarzenia, ale otworzy się dopiero w dzień po finalizacji rankingu. Wtedy to będzie można wykupić z niego ekskluzywny motyw miasta lub efekt przewidziany dla bieżącej edycji szczytu potęgi. Jak również rzeźb legendarnego dowódców, legendarne materiały na ekwipunek i inne przedmioty. Wiecie co to oznacza, nie? Aż nie chce mi się w ogóle, wiecie, w to wierzyć, co oni tutaj wymyślają, ale no, dobra, lećmy dalej, no. Jaka waluta będzie obowiązywała w sklepie szczytu i jak można ją zdobyć? Przedmioty w sklepie szczytu będzie można kupować za odznaki szczytu. Jednak taka odznaka będzie przyznawana za uzyskanie 5 milionów punktów wydarzenia, czyli za zwiększenie siły o 5 milionów. Czy liczba oznak szczytu możliwych do zdobycia jest ograniczona? W każdej edycji szczytu potęgi można zdobyć maksymalnie 20 oznak szczytu. Czy niewykorzystane oznaki szczytu zachowają się na kolejnej edycji? Oczywiście, że nie. Na koniec wydarzenia wszystkie niewykorzystane oznaki z szczytu przepadną. No. Czy w każdej maksymalnie można dostać 20 oznak szczytu? Czyli za każde 5 milionów wydarzenia, czyli mamy zwiększenie siły o 5 milionów, czyli wtedy mamy jedną oznakę na 5, a możemy dostać 20, no to już chyba znacie odpowiedź, ile trzeba tam siły wykręcić, nie? Ile będzie można, żeby dostać maksę, nie? Kurde, ale oni mają normalnie. O Jezu, ja uwielbiam takie rzeczy, nie? Naprawdę, uwielbiam takie rzeczy, nie? No ale to jest lit. Lecimy piąte. Ile oznak szczytu potrzeba, by wykupić ekskluzywny motyw miasta i efekt? Nadchodzący motyw miasta z premium dla wszystkich jednostek będzie kosztował 12 oznak szczytu. Jego efekt natomiast będzie można wykupić za 8 oznak. Czyli jeżeli ja tam puszczę, zrobię sobie tam powiedzmy gdzieś 34 czy 8 oznak razy 5. Czy musimy na tym, no. A pierdziele. Lilith, jak oni coś wymyślą, to jest normalnie... Nie, no dobra. Dużo tego, no. Będzie trzeba przypuszować 8 oznak. Czekajcie, bo tutaj mi to znowu coś wyszło. Jak będę efekt 8 oznak, a za ten mamy 5 milionów, no.
On trochę będzie tam trzeba pokombinować. No, nie no, jest to do zrobienia, nie? Przypuszczam, że i tak Zenit będzie tam musiał pękać około 30-40 milionów, ale no... No, 2 oznaki macie za 100 milionów, 4 oznaki za 20 milionów, 6 oznak za 30 milionów i 8 oznak za 40 milionów. O, już macie odpowiedź. Dlatego powiedzieli, że trzeba zrobić 60 milionów, żeby móc kupić Zenit za oznaki. Ale kto z 11 miejsca robi 60 milionów? No właśnie. No, pewnie 40 milionów będzie trzeba gdzieś zrobić i tak w tym Zenicie, że tam się trzymać. Ostatni chyba Zenit, wiem, że jak widziałem, to była właśnie tam około 50-40 się gdzieś kręcił. Tutaj na 3,080. Więc no około 40 milionów trzeba liczyć, nie? Za zrobienie na pewno Zenitu. Żeby ten motyw zdobyć i pewnie skórkę. Dobra, 6. pytanie. Czy nadal będzie można uzyskać ekskluzywny motyw miasta za miejsce w rankingu? Okej, 10 najlepsze nadal otrzyma ekskluzywny motyw miasta, ale czołowa trójka nie dostanie jego efektów, które teraz będą można zakupić jedynie, albo mi wracają ci od zbierania i teraz mi przewija. Nie dostanie już jego efekt, które teraz będzie można zakupić jedynie w sklepie sojuszu. No... Znaczy, tak jak mówiłem wcześniej, czytałem jak liczyliśmy aktualizację, dla mnie to jest bullshit, no bo kurde, mamy piechota i łuki dostały to za friko. No bo taka jest prawda. Niektórzy porobili tam 20, 30 milionów, może 40, w zależności jakie KD i pozdostawały sobie za pierwsze 3 miejsce mają, to oni muszą, wiecie, puszować 40 milionów, żeby mieć efekt, nie? Pytanie, czy ten awatar też będzie, czy głównie chodzi o efekt, nie? No ale no, jak już robisz Zenit, no to już robisz, żeby mieć wszystko, tak? No, co tu dużo powiedzieć, no moim zdaniem wszystko, to co tutaj widzicie, wygląda tak średniawo, moim zdaniem naprawdę. Aktualizacja ogólnie jest super, bo ja wiedziałem, że aktualizacja będzie dopasiona, bo oni zawsze dowalają te aktualizacje, wysyłają kody, pewnie będzie live znowu z rocznicy, gdzie będziemy mogli zdobywać sobie jakieś tam dodatkowe nagrody, wygrywać po ID, wrzucanie, tak jak było rok temu. No ogólnie wiadomo, aktualizacja moim zdaniem fajna, tylko kwestia tego Zenitu i tego rozdawania nagród, no wiecie, największy, jakby tak powiedzieć, problem z Zenitem był to, że ludzie się śmiali z tych, którzy zdobyli tam 11 miejsce. I było dużo naśmiewania się z graczy i tak dalej. I przez cały czas ludzie mi pisali o tym. I oni wprowadzili to, żeby ludzie się nie śmiali, że ktoś zdobędzie 11 miejsce, a będzie mógł sobie skorzystać z Zenitu, ze skórki Zenitu oczywiście, z motywu, nie z efektu, no to jeżeli na przykład będziesz 11 i będziesz miał 60 milionów, a nie wiem, 9 czy 10 będzie miał 61 przykładowo, no to w takim wypadku ty będziesz mógł sobie kupić też tą skórkę, znaczy ten motyw, ale jak kupisz sobie motyw, a i ci już zabraknie, no, monet Zenitu na zakup na przykład efektu, bo to już musisz mieć 20, czyli musisz jeszcze bardziej urosnąć. No, dla mnie to jest zabawne naprawdę, no ale no, to 100 milionów musiałbyś zrobić, żeby... Znaczy, w ich podejściu do tego całego Zenitu to wygląda tak, robisz 100 milionów, kij, że będziesz tam 11, bo nie wiem, może są takie rzeczy, jak rozmawiałem z osobami z GT, rozmawiałem tam z 9.3, rozmawiałem z jednym graczem z 2.377, to oni mu powiedzieli że to tak tam nie ma jakichś tak grubych Zenitów, chyba ten ostatni, kto był pod obronę, to chyba tam mieli 50, chyba się ktoś pisał, że 57 milionów siły, 57 milionów siły miał 11? Chyba gdzieś tak było. Znaczy 57 milionów punktów, no nie wiem, dla mnie to jest ogólnie dziwne podejście Lili do całej sytuacji. Ja uważam, że ci co startują powinni dostawać pełne nagrody i tyle, bez żadnych kombinacji. No zobaczymy, będziecie wiedzieć, bo będę robił Zenit, będę na pewno go jakiegoś tutaj nagrywał, robił informacje, ile poszło surowców, speed-upów, ile poszło zwiększenia armii i tak dalej. Będziemy to cisnąć, no bo chcemy mieć tę skórkę, nie będę ukrywał. No. Jestem open field graczem, więc będziemy na pewno to testować. Musimy to, bo musimy troszeczkę, wiecie, ten Zenit zdobyć, no bo
są pewni ludzie, którzy twierdzą, że no Optimus jest takim słabym graczem, że no sobie nie poradzi, oczywiście, że potrzebuje. No wiecie, no, każdy uważa, każdy gra tak jak umie. Ja uważam, że mi się dobrze gra, a nie jest mi oceniać, czy ktoś jest jaki tam topem gracza, chyba rzeczywiście już tam sobie nie radzi, ale zresztą tak, to ludzie jak coś ode mnie chcą, to piszą, podpytują. Nawet miałem ostatnio pytanie a propos jak sobie kontrolować te marsze, nawet na PC-cie, więc naprawdę, no kurde. Jak dostaję takie właśnie informacje jak niedawno, że a propos kijowej gry i tak dalej, i te chore informacje, i to jakie niektórzy to są prosi, że wspieram w ogóle polskie królestwa, gdzie mamy farmerów, bo niestety pewne minionki takie mają po prostu podejście do polskich graczy, to nie chcę, żygać się chce, nie? To jest pokazuje, jak ktoś jest małym człowiekiem. I tyle na koniec, bo się rozgadałem a propos ostatnich sytuacji, wydarzeń, klasycznie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, przez cały czas tworzymy, lajkujemy. No i zobaczymy, czy będzie ten live z Amsterdamu. Kiedy wy to oglądacie, no ja jestem albo w Amsterdamie, albo już wróciłem. Wszystko zależy kiedy będziecie otwierać sobie odcinek. Trzymajcie się, hej.